Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniom jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli kantoru wymiany kryptowalut Wymień Bitcoina.pl. Bez zbędnego gadania przejdźmy oczywiście do tego, co dziś najistotniejsze, a więc do analizy. I tak jak zwykle zaczniemy od omówienia bieżącej sytuacji na notowaniach Bitcoina, a ta różni się zauważalnie względem sytuacji na notowaniach większości altcoinów. Bitcoin odbił się bowiem niedawno od technicznego wsparcia zlokalizowanego w okolicy $25,000, po czym nie tylko dotarł, ale nawet wybił nieznacznie powyżej technicznego oporu w wysokości mniej więcej $26,450, o którym mówiliśmy sobie już w minionym tygodniu. Mimo że wybicie to nastąpiło kilka dni temu i jak dotąd rajd na północ nie był kontynuowany, to bez wątpienia na uwagę zasługuje fakt, że notowania Bitcoina przez tych kilka dni utrzymały się powyżej wspomnianego pułapu. Nie mieliśmy spadku, nie wróciliśmy poniżej tego zakresu, a to może gdzieś napawać nieco optymizmem, jeżeli chodzi o perspektywy krótkoterminowe i może zwiększać nam prawdopodobieństwo kontynuacji wzrostu w kierunku kolejnego oporu zlokalizowanego w wysokości $28,100. Więc w perspektywie krótkoterminowej nie mówię, że jest idealnie optymistycznie kolorowo, ale jakby nie patrzeć, sytuacja zaczyna wyglądać nieco ciekawiej, nieco bardziej optymistycznie niż wyglądała jeszcze do niedawna. Oczywiście kluczowe w tym scenariuszu jest utrzymanie się Bitcoina powyżej pułapu $26,450. No i też zwróćcie uwagę, że ja na tym etapie nie prognozuję szalonego rajdu wzrostowego po nowe ATH, tylko prognozuję jakiś krótkoterminowy wzrost w kierunku $28,100. Niemniej jednak sytuacja na ten moment zaczyna wyglądać coraz bardziej pozytywnie. No i też podobnie wygląda bieżąca sytuacja na notowaniach Ethereum. W tym przypadku mieliśmy wyjście powyżej granicy $1,625. Następnie w weekend obserwowaliśmy niewielką korektę spadkową, wskutek której doszło do retestu tego pułapu i dziś o poranku obserwujemy pewną reakcję popytową. Oczywiście nie należy interpretować świec, które się nie domknęły, czyli dzisiejszej świecy jeszcze ja nie mogę teraz jakoś szczególnie analizować, natomiast gdyby ona zamknęła się, gdybyśmy zakończyli ten poniedziałkowy dzień na obecnym, bądź najlepiej jeszcze wyższym poziomie, wówczas moglibyśmy oczekiwać wzrostu. Przy czym oczywiście pierwszy opór można by kreślić już w rejonie $1,655, dalej 1,710, dalej 1,792, 1,790-1,800 więc te przestrzenie od oporu do oporu nie są tu jakieś porywająco duże i ciężko jest na ten moment założyć, żeby notowania ETH miały wzrastać bezpośrednio na przykład w kierunku $2,000, bo na drodze do $2,000 stoi taka duża ilość technicznych oporów, że właściwie niemal niemożliwe wydaje się, żeby taki większy rajd wzrostowy, bardziej dynamiczny miał się w najbliższym czasie pojawić. Więc nie mówię, że jest dramatycznie, bo nie jest, ale do takiego hurra optymizmu jeszcze nam całkiem sporo tutaj brakuje. Jak już jesteśmy przy Bitcoinie, jesteśmy przy Ethereum, nim przejdziemy do projektów, które to Wy zaproponowaliście, to warto też zwrócić uwagę na pewną zmianę oczekiwań dotyczących gospodarki, tego co się na rynkach finansowych może na przestrzeni najbliższych miesięcy wydarzyć, bo tak jak jeszcze do niedawna wielu ekspertów, wielu ekonomistów wskazywało, że zresztą sam prognozowałem, że ta druga połowa roku miała być w mojej ocenie lepsza, bardziej optymistyczna niż pierwsza połowa roku, przynajmniej tak wskazywałem na samym początku tego roku i argumentowałem to w ten sposób, że im bliżej końca roku, tym bliżej pierwszych obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, a w teorii obniżki stóp procentowych powinny wspierać wzrost aktywów ryzykownych jak akcje czy też kryptowaluty. Natomiast obecnie sytuacja wygląda zdecydowanie inaczej,
dlatego że choć jeszcze do niedawna wskazywano, iż pierwsze obniżki mogą mieć miejsce już w marcu przyszłego roku, no teraz ten termin pierwszych obniżek stóp procentowych dość mocno nam się oddala. Pytanie, czy w ogóle Fed zdąży obniżyć stopy procentowe w pierwszym półroczu przyszłego roku, bo to też nie jest takie pewne, nie jest takie oczywiste, szczególnie w kontekście tego, że w ostatnim czasie doszło do wzrostu stopy bezrobocia, co uniemożliwia trochę dalsze podnoszenie stóp procentowych, żeby szybciej zwalczyć inflację, a ta drugi miesiąc z rzędu zanotowała odbicie wzrostowe, więc teraz może dojść do sytuacji, w której te stopy procentowe Fedu będą utrzymywane na wysokich, restrykcyjnych pułapach zdecydowanie dłużej niż zakładano jeszcze do niedawna. Dostrzegają to też ekonomiści i tu bardzo ciekawe prognozy, może nie dla rynku kryptowalut, ale dla rynku walutowego przedstawili analitycy HSBC. Oni dość wyraźnie w swoich raportach w ubiegłym tygodniu wskazywali, że ich projekcje wcześniejsze uległy zauważalnej zmianie. Na ten moment zakładają oni bowiem spadek, przecenę takich walut jak euro i funt, które w ich ocenie są przewartościowane, oraz walut towarowych i wzrost kursu dolara. Co ciekawe, ten wzrost kursu dolara ma być kontynuowany do końca tego roku, ale może być nawet kontynuowany jeszcze przez znaczną część 2024 roku i to oczywiście jest związane z jednej strony z stopami czy zmianami poziomu stóp procentowych i w Europie i w Stanach Zjednoczonych, ale kolejnym argumentem jest spowolnienie w globalnej gospodarce. A to może faworyzować amerykańską walutę, która postrzegana jest jako aktywo safe haven, jako ta bezpieczna przystań w gorszych czasach, w czasie kryzysu, więc jeżeli spowolnienie gospodarcze będzie postępować, no to być może na bardziej spektakularny rajd wzrostowy na aktywach ryzykownych przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Niestety, ale te perspektywy krótkoterminowe nie napawają jakimś gigantycznym optymizmem i w mojej ocenie nie ma raczej co za bardzo zakładać, że czy Bitcoin, czy Ethereum uda im się wybić nowe ATH przed końcem tego roku. Zdziwiłbym się bardzo, gdyby do czegoś takiego doszło. W przyszłym roku szanse na taki ruch będą większe. Nie mówię, że to musi się na pewno wydarzyć, ale będą na pewno większe niż szanse na wybicie nowego ATH jeszcze w tym roku. Takiego scenariusza ja osobiście nie zakładam i tak jak mówię, zdziwiłbym się oczywiście pozytywnie, ale bardzo, bardzo mocno. Dobra, przejdźmy do projektów, które to Wy zaproponowaliście i tu sytuacja wygląda zdecydowanie gorzej niż wygląda sytuacja na Bitcoinie, bo ile patrząc na Bitcoina widzimy, ok, doszło do wybicia powyżej technicznego oporu, rynek od kilku dni utrzymuje się powyżej, nie mieliśmy żadnego spadku, wraz z początkiem tygodnia mamy jakieś odbicie, być może zwyżka będzie kontynuowana. Patrząc na notowania Chiliz, bo taka propozycja pojawiła się w komentarzu pod ubiegłotygodniowymi materiałami, zauważymy, że po dojściu, dotarciu do takiego naprawdę bardzo lokalnego oporu, zlokalizowanego gdzieś w wysokości 6 centów, wczoraj pojawiła się dość wyraźna reakcja podażowa. No, mieliśmy spadek o blisko 4%, a więc całkiem sporo. Dziś o poranku owszem obserwujemy odbicie wzrostowe. Natomiast jaka jest różnica między Chiliz a Bitcoinem? Różnica jest taka, że Bitcoin w wyniku ubiegłotygodniowych wzrostów doprowadził do wybicia powyżej technicznego oporu. Chiliz nie. Tu tylko dotarliśmy do technicznego oporu i od razu się od niego odbiliśmy, więc tendencja pozostaje wyraźnie spadkowa. Pod tym względem nic się nie zmieniło. Moglibyśmy mówić, czy dostrzegać pewne powody do optymizmu, ale dopiero gdy notowania tej kryptowaluty wybiją powyżej granicy 6 centów. Dopóki to się nie wydarzy, no to ja bym zbyt optymistycznie na ten rynek nie patrzył, a nawet jeżeli wybijemy powyżej 6 centów, to też trzeba zwracać uwagę na to, że odległość od jednego oporu do kolejnego jest dość mocno ograniczona, bo kolejny opór jest już nieco powyżej 6,5 centa, więc przestrzeń jest względnie mała. Zdecydowanie większą przestrzeń moglibyśmy dostrzegać po wybiciu ponad 6,5 centa, no bo wtedy kolejny opór mielibyśmy w wysokości 7,5 centa i dalej 8,5 centa, czyli już te zakresy byłyby dwukrotnie większe niż zakres między tymi dwoma najbliżej położonymi oporami, więc no ja tak za bardzo optymistycznie tutaj na to nie spoglądam, tak samo jak optymistycznie nie spoglądam na notowania Algorand. W tym przypadku wciąż jesteśmy bowiem poniżej granicy 10,5 centa, jest to bardzo ważny poziom, który wyznaczał nam dolne ograniczenie takiej powiedzmy konsolidacji, może nie idealnej, ale takiego trendu bocznego obserwowanego między czerwcem a połową sierpnia bieżącego roku, później został wybity, no i od połowy sierpnia rynek utrzymuje
się poniżej tego pułapu. Właściwie nawet przy jakichś podbiciach wzrostowych notowania Algorand nie miały wystarczająco siły do tego, aby dobić do granicy 10,5 centa, więc myślę, że tu na jakieś wielkie, spektakularne wzrosty w najbliższym czasie raczej nie ma się co nastawiać. Natomiast gdybyśmy powrócili na ścieżkę spadków, to trzeba liczyć się z tym, że notowania Algo mogą osunąć się poniżej wrześniowych dołków, czyli poniżej granicy 8,8 centa, ale niżej nie mam już zlokalizowanego żadnego technicznego wsparcia, więc niemożliwe będzie w mojej ocenie wyznaczenie kolejnego pułapu, dokąd ta wyprzedaż ewentualnie mogłaby być kontynuowana. Ok, przejdźmy dalej, zerknijmy sobie na notowania Fed, a więc Fetch AI. W tym przypadku mamy spadek, czy mieliśmy tak naprawdę już w pierwszej połowie września spadek poniżej linii tendencji wzrostowej, takiej wiecie, nie jest to jakaś super ważna linia, ale jednak szczególnie ostatnie tygodnie pokazały, że rynek lubi ją ładnie respektować. Najpierw była testowana jako wsparcie, później była testowana jako opór, tu znowu jest testowana jako opór. Oczywiście ta wcześniejsza wyprzedaż zatrzymała się na granicy horyzontalnego wsparcia w wysokości 22,1 centa, pojawiło się odbicie wzrostowe, dobiliśmy do linii tendencji, no i reakcja podażowa wczoraj dość wyraźna, o ponad 4%, prawie 4,5%. Dziś o poranku pewne odbicie mamy, natomiast w mojej ocenie jest ryzyko, że notowania Fetch AI mogą nie tylko powrócić, ale nawet podjąć próbę zejścia poniżej granicy 22,1 centa. Gdyby taka próba się powiodła, no to oczywiście należałoby przygotować się na ryzyko, czy na możliwość spadków w kierunku czy to czerwcowych, czy sierpniowych minimów, a więc granica jakichś 17-18 centów byłaby kolejnym wsparciem, na które myślę, że trzeba by tutaj spoglądać bardzo, bardzo uważnie. Kolejnym projektem, który zaproponowaliście, jest AGIX, a więc Singularity.net, projekt, którego kurs już od połowy sierpnia utrzymuje się w trendzie bocznym. Mamy więc taką nawet klasyczną konsolidację, bym powiedział, której dolne ograniczenie wyznacza nam wsparcie gdzieś w rejonie 16,5 centa, górne ograniczenie to z kolei opór w okolicy 19,5 centa mniej więcej. Mieliśmy spadki, wzrosty itd., itd., itd. I to nie jest pozytywna informacja, bowiem konsolidacje, nie mówię, że zawsze, bo nie zawsze, ale statystycznie częściej traktowane są czy postrzegane są jako formacje korekcyjne, bo częściej rynek wybija z nich w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem. W tym przypadku ten wcześniejszy ruch był spadkowy, co niestety nie napawa jakimś szczególnym optymizmem, bo zwiększa nam ryzyko zejścia, czy podjęcia przez rynek próby zejścia poniżej 16,5 centa, a w przypadku powodzenia takiego spadku, no tak naprawdę trzeba by oczekiwać wyprzedaży do kolejnego wsparcia. Przynajmniej tak to zwykle bywa, że pokonanie jednego wsparcia zwykle napędza ruch spadkowy w kierunku kolejnego wsparcia. Problem jest tylko taki, że o ile do pierwszego wsparcia mamy niedużo, niedaleko, niewielką przestrzeń, no bo mamy obecnie wycenę gdzieś w rejonie 18 centów, a wsparcie mam w rejonie 16,5, tak kolejne wsparcie mam dopiero w rejonie 9,5 centa. No czyli tu już mówimy o naprawdę sporej przestrzeni od wsparcia do wsparcia i niestety trzeba się z czymś takim jeszcze liczyć. Idziemy dalej, zerknijmy sobie na notowania A0, a więc Aleph 0, projekt, którego kurs dalej spada, projekt, którego kurs znalazł się na najniższych poziomach w historii. Jesteśmy poniżej pułapu 81,5 centa, tam było ostatnio pokonane wsparcie, teraz jest to oczywiście najbliżej położony opór, natomiast ja żadnych reakcji popytowych tutaj nie dostrzegam. Wręcz przeciwnie, cały czas widzę presje podażowe, nawet jak rynek podjął 14 września, w czwartek miniony, próbę wzrostu jakiegoś ładnego, to finalnie ten wzrost w większości został zanegowany, został nam po nim tylko i wyłącznie górny knot, całkiem spory, no ale to pokazuje, że presja podażowa na tym rynku w dalszym ciągu jest całkiem spora, natomiast biorąc pod uwagę, że jesteśmy na najniższych poziomach w historii, niemożliwe jest już określenie kolejnego wsparcia, kolejnego pułapu, do którego moglibyśmy tutaj zmierzać, natomiast to nie oznacza, że spadki nie mogą być kontynuowane. Jest nawet takie giełdowe powiedzenie, że nic nie jest tak tanie, żeby nie mogło być tańsze. Oczywiście w drugą stronę też to działa, nic nie jest tak drogie, żeby nie mogło być droższe, no ale w tym momencie obserwujemy spadki, więc ta pierwsza jego odmiana jest tu jak najbardziej prawdziwa, no i trzeba liczyć się z tym, że ta wyprzedaż dalej może być kontynuowana, ale czy ona doprowadzi nas do poziomu 70 centów, 60, a może do 20, tego na tym etapie nie jesteśmy w stanie niestety z punktu widzenia analizy technicznej oszacować. Idąc dalej, zerknijmy na notowania Fantomu.
W tym przypadku mieliśmy dość ładne podbicie wzrostowe, ale to podbicie zakończyło się wczoraj. Dobiliśmy do naprawdę bardzo lokalnego poziomu. Nie jest to żadna kluczowa strefa. Zresztą widzicie, że nawet na wykresie nie mam tego wyznaczonego. Tutaj poziom testowany był jako wsparcie, tu był testowany jako opór. Granice mniej więcej 20 centów, może symbolicznie poniżej 20 centów. Wczoraj mieliśmy reakcję podażową o prawie 4%. No i tak naprawdę, jeżeli spadek będzie kontynuowany, to w mojej ocenie kolejne wsparcie, pomijając już tak naprawdę te minima z ubiegłego tygodnia, no to kolejne wsparcie mam wyznaczone dopiero na podstawie doków z listopada ubiegłego roku, a więc granica jakieś nieco poniżej 17 centów. My, przechodząc dalej, zerknijmy sobie na notowanie Matic. Dość podobnie wygląda ta sytuacja. Zaraz Wam przybliżę. Zwróćcie uwagę, mieliśmy poziom, który testowany był, co prawda, nie jakoś bardzo dokładnie w połowie lipca ubiegłego roku. No i jak przybliżymy, to zobaczycie, że tu też bardzo ładnie. Raz jako wsparcie, drugi, trzeci, czwarty. Wybity został oczywiście w pierwszej połowie września, no i w wyniku tych ostatnich wzrostów doszło do jego retestu. Chodzi o granicę 53,5 centa, więc 0,5350. Tam dobiliśmy już w miniony piątek. W sobotę się utrzymaliśmy na względnie stabilnym poziomie, tylko po to, żeby w niedzielę spaść o ponad 2%. Jeżeli wyprzedaż będzie kontynuowana, jeżeli okaże się, że całe to podbicie było tylko formą chwilowej korekty, no to tak naprawdę kolejne wsparcie w tym przypadku ja mam wyznaczone dopiero gdzieś w rejonie 45 centów, więc no blisko to wcale nie jest i wydaje się, że taka wyprzedaż może być tu jeszcze w najbliższym czasie kontynuowana. Bardzo, bardzo podobnie wygląda także bieżąca sytuacja na notowaniach Gali. Niestety nie mam tu niższych poziomów, nie mam tu niższych wsparć, do których moglibyśmy dobić, natomiast warto zwrócić uwagę, że w wyniku ostatnich spadków, tych obserwowanych chociażby 10-11 września, notowania Gali osunęły się poniżej dołków z końca grudnia ubiegłego roku. Obserwowane później w drugiej połowie ubiegłego tygodnia podbicie wzrostowe przyczyniło się jedynie do retestu tego poziomu, gdzie z kolei wczoraj pojawiła się reakcja podażowa, spadek o blisko 4%, więc w mojej ocenie jak najbardziej trzeba liczyć się z ryzykiem kontynuacji spadków, ale nie mam bladego pojęcia, dokąd taka tendencja mogłaby dotrzeć. Wiem tylko, że na tym etapie sygnałów prowzrostowych tutaj nie ma. Ok, przechodzimy dalej, zerknijmy sobie na notowania Solany. Jeżeli chodzi o Solanę, tu jesteśmy na granicy technicznego oporu. To może być $19, może być $19 i 20-30 centów. Mniej więcej taką strefę, powiedzmy między 19 a 19,30. Taką strefę bym tutaj wyznaczył, może ja ją po prostu wyznaczę zamiast tylko o niej gadać, więc mamy zasięg między $19 a a 19,30. I tu jest ten poziom, który teraz jest testowany. No i wiele będzie zależało od tego tak naprawdę, co wydarzy się w najbliższej przyszłości. No bo z jednej strony dobiliśmy do dość ciekawego technicznego oporu, ale z drugiej strony nie ma tu jeszcze ponadprzeciętnie dużych reakcji podażowych wskazujących na jakieś odbicie od niego i powrót na ścieżkę spadków. Gdyby takie reakcje się pojawiły, no to oczywiście trzeba by przygotować się na spadek znowu, czy to w kierunku $17 i 30 centów, czy ewentualnie dalej nawet w rejon czerwcowych dołków, a więc granica $14 i 50 centów. Natomiast jeżeli wybijemy powyżej tego zakresu, no bo trzeba brać pod uwagę, że taki scenariusz też może się pojawić, szczególnie, że dziś o poranku mamy wzrosty, które właściwie niemal w całości już negują wczorajszy spadek, więc teoretycznie odrobiliśmy wczorajsze straty. Pytanie, czy to jest trwałe, czy przypadkiem za chwilę nie będziemy mieli zjazdu znowu na przestrzeni kilku godzin. Natomiast gdybyśmy wybili powyżej obecnie testowanej strefy, no to można by oczekiwać wzrostu nawet w kierunku $22. Oczywiście bardzo uważnie przyglądałbym się bieżącej sytuacji na notowaniach tego coina już w rejonie $20 i powiedzmy 25-6 centów. Natomiast dalej nawet $22 wyglądają całkiem sensownie jako potencjalny zasięg dla dalszego rajdu na północ. No i na koniec tego dzisiejszego spotkania Hex. Hex, czyli projekt, którego kurs już od połowy sierpnia utrzymuje się w trendzie bocznym. Jest to klasyczna konsolidacja, której dolne ograniczenie wyznacza nam wsparcie w wysokości 0,3 centa. Górne ograniczenie to z kolei opór w rejonie nieco powyżej 0,4 centa, 0,0044. No i nie jest to nic pozytywnego, bowiem wcześniej mieliśmy rajd spadkowy, a konsolidacje jednak są postrzegane jako formacje korekcyjne, więc jest ryzyko, że możemy podjąć próbę wybicia stąd dołem. Gdyby tak się stało, no to oczywiście należało przygotować się na możliwość dalszych spadków, ale nie oszacuję teraz, dokąd one by dotarły. No i jak już jesteśmy przy konsolidacji, to trzeba wspomnieć o jednej dość istotnej rzeczy, a mianowicie
mówimy o tym, że statystycznie częściej rynek z konsolidacji wybija w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem, ale niestety nie istnieją żadne reguły, zasady, teorie, statystyki, które określałyby moment wybicia z tych konsolidacji, czyli z jednej strony jesteśmy w takim zakresie już od połowy sierpnia, mamy połowę września, czyli utrzymujemy się tutaj przez miesiąc, no i nie jest wykluczone, że będziemy utrzymywać się w tym zakresie na przykład przez kolejny miesiąc albo przez kolejne 2 miesiące. Rynek, historia zna takie przypadki, gdzie jakieś notowania poruszały się w danej konsolidacji na przykład przez 2, 3, 4 miesiące. Więc to nie jest tak, że jak tu jesteśmy od miesiąca, no to wybicie musi nastąpić w ciągu tygodnia. Nie, jeżeli nic szczególnego się nie wydarzy, a zakres tej konsolidacji, nie powiem, że jest olbrzymi, bo olbrzymi nie jest, ale też daleko jest do tego, żeby powiedzieć, że jest bardzo wąska ta konsolidacja, to jest to na tyle komfortowa przestrzeń, żeby, myślę, rynek mógł w stanie utrzymywać się tutaj przez kolejny miesiąc czy 2, jeżeli nie pojawi się nic nadzwyczajnego, co mogłoby zainicjować czy to wybicie górą, czy wybicie dołem, więc raczej przygotowałem się na to, że tu będziemy szli jeszcze przez jakiś czas bokiem. Z mojej strony to by było tyle, jeżeli chodzi o to, co miałem przygotowane na dziś, także bardzo serdecznie Wam oczywiście dziękuję. Jeżeli chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniom jakichś konkretnych coinów, to śmiało dajcie oczywiście znać w komentarzu pod tym dzisiejszym materiałem. Natomiast jak pewnie zauważyliście już w ubiegłym tygodniu, ze względu na raczej taki marazm, który na rynku się pojawił, no bo zbyt wiele się nie dzieje, raczej wiele projektów porusza się w trendach bocznych, nie wykazując żadnych większych zmienności, podjęliśmy decyzję o tym, aby przynajmniej chwilowo ograniczyć nagrywanie analiz do 2 w tygodniu. Na ten moment jest to poniedziałek, środa, natomiast jeżeli uważacie, że lepiej było nagrywać w inny dzień, na przykład w piątek, no to dajcie znać, jak Waszym zdaniem byłoby optymalnie. Na ten moment mamy poniedziałek i środę. Zastanawiam się ewentualnie, czy przy okazji jakichś ważniejszych danych, ewentualnie środowych materiałów, czasami na przykład jak będą posiedzenia Fedu, nie przesuwać na czwartek, żeby omówić już wszystko po decyzji, ale na bieżąco będziemy pewnie takie decyzje podejmować, więc podzielcie się w komentarzach Waszym zdaniem, Waszą opinią, jak byłoby to dla Was najlepsze, no bo tak naprawdę te materiały wszystkie są dla Was, one są dla Was dedykowane, więc powinny być też nagrywane tak, aby Wam jak najbardziej to odpowiadało. Tyle ode mnie, serdecznie za dziś dziękuję, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, no i słyszymy się oczywiście już w najbliższą środę. Hej!